Witam Was serdecznie w nowym odcinku z serii Lore. Dziś Penumbra. Penumbra Overture to pierwsza gra z serii Penumbra, która została pierwotnie wydana 30 marca 2007 roku. Pierwotnie zatytułowana Penumbra Overture Episode 1. Miała być pierwszym z 3 odcinków, jednak odcinek drugi i trzeci zostały skasowane, a w ich miejsce powstała Penumbra Black Plague, która jest kontynuacją wydarzeń z gry Penumbra Overture. Gra łączy gatunki survival horroru, strzelanki pierwszoosobowej i gry przygodowej. Wykorzystanie silnika fizyki kolizyjnej Newton Gain Dynamics kładzie nacisk na łamigłówki i walki oparte na właśnie fizyce. Bez standardowej broni, takie jak strzelba, karabin maszynowy, granatnik czy pistolet. Gra wykorzystuje również sztuczną inteligencję, aby realistycznie reagować na dźwięki i światło, tworząc rozgrywkę opartą o ukrywanie się. Jak wspomniałem, w grze nie ma broni palnej, więc podczas walki gracz ogranicza się do improwizowanej walki wręcz kilofem lub rzucania przedmiotami w atakujące stwory. Gra ma na celu położenie nacisku na skradanie się i unikanie bezpośrednich konfliktów. Na przykład Filip, czyli nasz główny protagonista, może zamykać za sobą drzwi, aby tymczasowo powstrzymać atakujących wrogów. Coś a la zatrzymywanie Chrisa Walkera w Outlaście. Głównym celem gry jest eksploracja i interakcja z obiektami, tak jak się to robi w klasycznych grach przygodowych. Badanie i zbieranie obiektów oraz wykorzystywanie ich do rozwiązywania zagadek. Penumbra Overture to gra, której akcja toczy się w 2000 roku. Opowiada historię Philipa Buchanana, 30-letniego fizyka, któremu niedawno zmarła matka. Po otrzymaniu tajemniczego listu od swojego rzekomego zmarłego ojca, Filip podąża za serią wskazówek, które prowadzą go do tajemniczego miejsca w niezamieszkałej północnej Grenlandii. Ostre zimno zmusza go do schronienia się w opuszczonej kopalni. Niestety wejście do kopalni zawala się, gdy do niej wchodzi i jest zmuszony wejść głębiej do środka. W kopalni Buchanan odkrywa fragmenty pamiętnika napisane przez jakiegoś naukowca, który był sam i stopniowo uciekał się do jedzenia pająków żyjących w jaskiniach jako alternatywnego źródła pożywienia, bo jego zapasy żywności po prostu się kurczyły. Nieznana osoba opisuje również odkrycie psychoaktywnej toksyny w pająkach i wywnioskowała, że po 8 miesiącach spożywania ich w kopalni zaczęła ona wywierać na niego fizyczny wpływ. Filip zaczyna również otrzymywać wiadomości radiowe od Toma Redwooda, człowieka doprowadzonego do szaleństwa przez coś, co możemy tłumaczyć jako gorączkę kabinową. Red obiecuje, że jeśli zostanie odnaleziony, udzieli Filipowi odpowiedzi. Fabuła podąża za Filipem, który schodzi głębiej do kopalni w poszukiwaniu Reda, jednocześnie odkrywając sekrety poprzednich i obecnych mieszkańców kopalni. Filip szybko odkrywa, że kopalnie zamieszkują ekosystemy wyjątkowo dużych i wrogich zwierząt, m.in. psów, gigantycznych pająków i gigantycznych dżdżownic. Opuszczone posterunki i różne rozrzucone papiery znalezione w kopalni wskazują, że tajne stowarzyszenie bada pewne niezwykłe zjawiska wewnątrz kopalni. Podążając za wskazówkami i rozwiązując różne zagadki, Filip w końcu dociera do obszaru w głębi kopalni, gdzie czeka na niego Red. Redwood czeka w spalarni, gdzie błaga Filipa, by go zabił. Nie mając innej opcji, Filip aktywuje spalarnię i wśród szczątków Reda znajduje przedmioty, których potrzebuje, aby przejść do nowego obszaru kopalni, który jest określany jako schron. W środku Filip zauważa coś, co wygląda na obserwującego go człowieka. Filip zbliża się do postaci, ale oświetlenie nagle gaśnie, a Filip zostaje znokautowany i odciągnięty. Kim tak w ogóle był Philip Buchanan? Philip Buchanan urodził się około 1973 roku w Anglii i jest pochodzenia francuskiego i szkockiego. To 27-28-letni profesor fizyki, który pracował na prestiżowym uniwersytecie w Londynie, prawdopodobnie niedaleko Mayfair. Według niego uniwersytet, na którym pracuje, jest znany na całym świecie z 2 rzeczy: fizyki i językoznawstwa, przy czym on reprezentuje pierwszą. Wydaje się być wielkim miłośnikiem kina, a przynajmniej filmy były ważną częścią jego życia poza jego zawodem, ponieważ widział 3103,5 filmów. Ten, który widział tylko w połowie, to film To wspaniałe życie z 1946 roku ku irytacji Clarence'a, który porównał się do anioła stróża z filmu Clarence O'Boy i nazwał go jego imieniem. Po raz pierwszy spotyka się go, gdy uczestniczy w pogrzebie swojej matki, gdzie otrzymuje list od swojego ojca Howarda Lafresque, który porzucił Filipa i jego matkę przed jego urodzeniem i zostaje uznany za zmarłego od 30 lat. W liście prosi go o zniszczenie kilku tajemniczych dokumentów, które są przechowywane w sejfie bankowym w Mayfair. Wiedziony ciekawością Filip nie słucha życzeń ojca i zamiast tego postanawia zbadać te dokumenty, przedstawiając je profesorowi lingwistyki na uniwersytecie, na którym pracuje. Ekspert jest zdumiony treścią, ale udaje mu się zidentyfikować współrzędne północno-zachodniej kopalni na Grenlandii. Co natomiast wiemy o tajemniczych pająkach?
W przeciwieństwie do innych wrogów północno-zachodniej kopalni, pająki wydają się pochodzić z samej kopalni jako lokalny gatunek. Archaiczny naukowiec o imieniu dr Roberts, lepiej znany jako nienawidzący pająków, schronił się w nieużywanej części kopalni na chwilę przed przybiciem Filipa. Podczas izolacji dokumentował swoje odkrycia dotyczące gatunków pająków, które zamieszkiwały jego dom. W pewnym momencie podczas izolacji obudził go pająk w ustach. W panice przypadkowo połknął pająka i w ten sposób odkrył, że są jadalne. Chociaż początkowo uważano je za niejadowite, później odkryto, że pająki zawierały niewielką ilość słabego jadu, który może być niebezpieczny w dużych ilościach. Kiedy dr Robert spożywał je przez kilka miesięcy, jego język spuchł do absurdalnych rozmiarów i musiał zostać usunięty. Filip może znaleźć jego notatki w starych kopalniach. Próbował uciec po tym, jak został opuszczony, ale został ranny, prawdopodobnie przez psy, i zaszył się w magazynie. Od tego momentu obiecał sobie, że nie wyjdzie ponownie, dopóki nie nadejdzie pomoc, jednak ta ostatnia z dnia na dzień stawała się coraz bardziej nieprawdopodobna. Następnie zbadał tunele pająków pod magazynem i właśnie pewnego dnia przypadkowo połknął pająka. Kiedy skończyły mu się zapasy żywności, pająki stały się jego głównym źródłem pożywienia. W chwili odkrywa toksyczną substancję tworzącą się na jego języku, najwyraźniej z powodu pająków zawierających pewną ilość chemikaliów w ich ciałach. Nie mając innego wyboru, amputował sobie własny język. Poza tym opisał, jak zauważył, że pająki rosną i stają się bardziej agresywne. Dla własnego bezpieczeństwa zamknął się w swoim pokoju warsztatowym, nie mając innego wyjścia, jak tylko czekać na swój ostateczny los. Kiedy Filip w pełni zbadał tunele pająków, wracając do magazynu, słyszy, jak Robert jest atakowany przez nieznane stworzenie. Wkrótce odkrył pokój, w którym zamknął się nienawidzący pająków, czyli dr Roberts, gdzie znalazł ślady krwi w pomieszczeniu. Ponadto Filip wyraża swoje rozczarowanie, stwierdzając, że jak dotąd dr Roberts był jego największą szansą na uzyskanie odpowiedzi. Kim natomiast był Tom Redwood? Przed jego przybyciem na Grenlandię niewiele wiadomo o życiu Reda, poza tym, że urodził się około 1956 roku i prawdopodobnie był narodowości duńskiej, chociaż jego nazwisko i styl pisania są angielskie. Jedną z odpowiedzi na to pytanie byłoby to, że pochodzi z Anglii lub wychowany był w angielskiej rodzinie, ale wiemy, że urodził się i wychował w Danii, co czyni jego narodowość duńską. W notatce znalezionej przez Filipa zasugerowano, że rodzina Reda miała problemy finansowe, a jego rodzice prawdopodobnie wysłali go do pracy w Northwestern Mine w słabo zaludnionej północnej Grenlandii. W tym samym liście Redwood stwierdza, że czuje się dumny z wysłania pieniędzy do domu, co potwierdza to przypuszczenie. Swoją pracę jako górnik rozpoczął w listopadzie 1970 roku, mając wówczas zaledwie 14 lat. Niestety po 3 tygodniach pracy Red został uwięziony w niedostępnej części kopalni z powodu zawału, uniemożliwiając chłopcu jakąkolwiek ucieczkę. W tym momencie Tom Redwood zdał sobie sprawę, że nigdy nie zostanie odnaleziony i uratowany przez swoich współpracowników. Według wycinka z Copenhagen Post, Tom zaginął 15 grudnia 1970 roku, 10 dni przed publikacją artykułu, i po nieudanym przeszukaniu całej kopalni jego brygadzista ostatecznie uznał go za zmarłego. Właściwie żywy Redwood spędza następne 30 lat całkowicie odizolowany, mając tylko kilka opcji. Zajęcia się takich jak czytanie różnych książek, poszukiwanie pożywienia, a także zapewnienie sobie przetrwania poprzez zapoznanie się ze swoim nowym domem. Wiemy, jak Red skończył. Niestety spłonął w piecu, co nie jest dziwne po takim czasie w kopalni. Chciał po prostu mieć to wszystko już za sobą. Jednak jeżeli uważnie posłuchacie krzyków Reda, woła do nas, aby wyłączyć piec. Po raz kolejny Frictional Games zaskakuje super fabułą, więc kolejne części Penumbry, Black Plague i Requiem również pojawią się na DBM. Na dziś to wszystko i do następnego.